Siemaneczko, witajcie, z tej strony Fireman. Ja zapraszam Was na swój kanał fireman.pl. Oczywiście witam Was serdecznie, zachęcam na dzień dobry do lajkowania oraz subskrybowania naszej gry. Słuchajcie, ostatnio zakończyliśmy na powiedzmy 9 chyba czy 8 odcinku, na którym ja rozbudowywałem sklep. Tego nie widzieliście, słuchajcie, bo trochę zlamiłem, jak to ja niestety, zlamiłem dlatego, że przeskoczyłem odcinek 8, który nagrałem, zaplątały mi się gdzieś te filmy i wrzuciłem 9 zamiast 8. No ale dobrze, co się odwlecze, to nie uciecze. Ja troszeczkę, słuchajcie, poza nagraniem powalczyłem i poza nagrywaniem powalczyłem z naszą fabryką, z naszym sklepem. Jak sami widzicie, się rozbudował. Doszło kilka fajnych łatek od twórcy gry, co mi się bardzo podoba, bo zmieniło się to, że wcześniej, pamiętacie, musieliśmy wejść na właśnie edytuj, etykietę, czy coś tam, tak, i dopiero mogliśmy cokolwiek zrobić. W tej chwili znowu podchodzimy ze skrzynkami, czy kontenerkami naszych ubrań, ciuchów i możemy automatycznie, naciskając sobie lewym przyciskiem myszy, załadowywać to z powrotem. Z automatu będzie nam z naszego kontenerka na półkę załadowywać konkretny sortyment na półkę. No trochę mnie to denerwowało, bo faktycznie to, że poprawił to producent, to jest fajna rzecz. Kolejną rzeczą, która się zmieniła, zakup, słuchajcie, naszego nowego busa. Ciekawostka, $50,000 kosztował nas ten bus. Dodatkowa to nie jest łatka, tylko to jest nowość, że zakupiłem tego busa. Tutaj w środku mamy przygotowaną partię ubrań, którą będziemy dostarczać na samolot i to jest też kolejna ciekawostka, jeśli chodzi o dostarczanie towaru w wyznaczoną strefę, na przykład na samolocie. Mamy coś takiego, słuchajcie, jak automatyczne zdawanie produktu na samolot. To kosztowało nas 150,000, tego nie wiedzieliście, ale pokażę Wam to na przykładzie statku. I to daje nam tą możliwość, że podejrzewamy po prostu w daną strefę, ciskamy przycisk T na klawiaturze, pyk, nasze ubrania z automatu wskakują w całej pełnej paczce i okrasałości na samolot, tak? Ja tutaj też nie będę teraz, słuchajcie, przedłużał tego. Jeszcze dodatkową, słuchajcie, rzeczą jest, raz, że powiększyły nam się wjazdy na lotnisko, do bramy, na statek, na port załadunkowy, to też nam się powiększyła, jak widzicie, sama brama wjazdowa. Dlaczego? Też jest kolejna łatka od twórcy gry, która bardzo mnie ucieszyła, bo mamy coś takiego, słuchajcie, jak samochody i mamy traka. To jest, jak widzicie, gra bardzo mocno rozwojowa, czyli twórca gry nie śpi, tylko nas rozpieszcza jednak ustawieniami dotyczącymi tego, żebyśmy jednak tutaj mieli urozmaicenie w postaci nowych jakichś łatek, zmagań, czyli tak naprawdę twórca słucha nas tutaj nagrywających youtuberów i cały czas dąży do tego, żeby tą grę rozwijać i widać, że dobrze mu to idzie, bo te łatki naprawdę, słuchajcie, wpadają z częstotliwością dnia, 2, 3 maksymalnie i mamy zawsze coś nowego. Ja chciałbym, żebyście może Wy zasugerowali jako moi oglądający, żeby gdzieś do twórcy napisać, żeby dodatkowo dorzucił sobie z tego wolnego terenu, który gdzieś tam z tyłu tej naszej fabryki mamy, PKP Cargo, żeby też było jeszcze możliwość sobie na przykład właśnie oddawania takich przedmiotów do PKP Cargo, nie tylko statek, nie tylko samolot, no ale skoro mamy transport lotniczy, mamy transport morski, to też czemu byśmy się nie mogli pobawić w transport kolejowy. Kolejną rzeczą, którą chciałbym, żeby była taka możliwość, może twórca gdzieś się zmobilizuje i to zrobi, to żeby, słuchajcie, wydaje mi się, urozmaicić sprzedaż hurtową na zasadzie takiej, słuchajcie, że na przykład nie jeden produkt będziemy wrzucali na dany statek czy samolot, tylko na przykład strzelam 250 sztuk butów, 250 na przykład koszulek różnego rodzaju innej firmy i na przykład 250 sztuk, na przykład, nie wiem, strzelam spodni. A propos, słuchajcie, spodni, tutaj mam dla Was tą ciekawostkę, że podpisałem nową licencję na spodnie. Z górnej póły brałem Calvin Klein, dobra, tak to nazwijmy, wykupiłem i czekam, aż nasz hurt tutaj wejdzie
w jakieś takie ciekawsze tutaj rzeczy. Na razie ja się zajmę, słuchajcie, załadunkiem tego i zobaczycie, jak wygląda ta strefa załadunku, bo ja już jeden zrzut zrobiłem, czyli 380 sztuk mamy pociągniętych. Sami widzicie, że zobaczcie, jak to wygląda. No nie jest do końca jeszcze dopracowane, gdzieś te tekstury nam się zapadają trochę w samochodzie, o widzicie, no. Część leży gdzieś tam na glebie, część stoi w powietrzu. No tak jeszcze musi producent tu gdzieś obserwować nasze nagrania i jakby wyciągać z tych rzeczy takie różne łatki nakładające poprawę i fiksowanie tej gry, żeby ona wyglądała, no może nie perfekcyjnie, ale naprawdę dobrze. Choć tak jak ja Wam mówiłem, ta gra mi sprawia mnóstwo frajdy, jeśli chodzi o grę, no bo bardzo relaksuje, bardzo uspokaja, no jest mega fajna do pogrania i naprawdę nie sprawia większych tam problemów. Ja uważam, że naprawdę fajnie jest pomyślane, co mówię, przede wszystkim mnie cieszy, że ten producent cały czas coś nam tutaj nowego dokłada, żeby jednak zachęcić nas, graczy, w popykanie sobie w tą gierkę. I to jest ogromny plus dla twórcy i producenta tej gry. Ja też czekam na to, żeby tutaj była ta personalizacja półek magazynowych, czyli to, co wcześniej gdzieś tam wspominałem w wcześniejszych odcinkach, żeby na daną półkę było można po prostu pod przyciskiem, nie wiem, nie T sprzedaj czy F przenieść, tylko pod przyciskiem, nie wiem, E czy jakkolwiek inaczej, choć ściągamy produkt, nie wiem, pod P, Y, U, jakkolwiek inną literę alfabetu podpisaną na naszej klawiaturze, żeby był po prostu przypisany konkretny produkt. Czyli na przykład choćby nawet Calvin Klein koszulka żółta, żeby była przypisana właśnie tak jak etykieta mety na sklepie do danej półki magazynowej. No ale to mam nadzieję, że to jeszcze będzie wprowadzone i mam nadzieję, że producent, to twórca tej gry to zrobi, uzupełni o tą wartość i że naprawdę będziemy mieli z tego jeszcze mnóstwo zabawy. No, kolejną rzeczą, którą bym chciał, żeby twórca zrobił, no mówię, gdzieś z tyłu, przecież za tą naszą fabryką jest mnóstwo miejsca na rozbudowę fabryki naszej, czy naszej marki, a może po prostu możliwość wykopywania innych budynków za ogromne pieniądze, gdzieś tam liczmy sobie nawet w dziesiątkach milionów dolarów, czy nawet setkach milionów dolarów, żebyśmy sobie mogli na przykład zakładać inne marki, ale powiązane z naszą. No i teraz też chciałbym, żeby ciekawostką taką było, żeby nasza marka wchodziła też na rynek udziałów licencyjnych, ale mam nadzieję, że to jednak się stanie wcześniej czy później. Nie tylko licencyjnych, ale też giełdy naszej branżowej i żebyśmy też mogli Boże, słowa mi brakuje, na końcu języka to się skupiam, tutaj noszę, myślę i wychodzi. Boże, sorry, słuchajcie za ten. W przypadku busa, papiery wartościowe, dobra, na giełdzie, papiery wartościowe też, żeby były na naszej firmy na giełdzie, czyli szmatyczku na platiczku. Ja zaraz Wam pokażę, jak wygląda rozładunek ten automatyczny. No jest to ciekawe rozwiązanie. W przypadku busa fajne, bo bus jest ciężko rozładowujący się i tak samo w przypadku ciężarówki, wiecie, bo no widzicie, czyli podjeżdżamy, tak naprawdę klikamy T i mamy temat załatwiony. Głupio zrobione, bo nie wiem, po co pod tym T od razu wysiada nasz swawolny właściciel gry, w którego my się wcielamy. Bez sensu, albo niech siedzi w tym samochodzie, albo niech nie wychodzi. Taki drobiazg, ale trochę uszczuplający jakby widowisko tej gry. Więc no jest kilka takich, wiecie, mankamentów. Ja wiem, że oni dość ciężko pracują nad tym tytułem i cały czas go rozszerzają, więc ten tytuł jest mocno w budowie. No i myślę, że to wiecie, kwestia kilku drobnych poprawek związanych z jakimiś tam drobnymi łatkami i fiksami tej gry. No mówię, gdzieś tam się tekstury zapadają, gdzieś tam niepotrzebnie pod tym T wysiada nasz właściciel fabryki i
I stoi się, przygląda temu, jak jest to rozładunek, który już się zakończył w jednej chwili. Co do rozładunku, też bym wolał, żeby to wyglądało w ten sposób, że podjeżdżamy automatycznie, tak i owszem, albo żeby ta skrzynka automatycznie jedna po drugiej wchodziła na tą taśmę, taśmociąg, który ładuje samolot i myślę, że to by dużo, dużo lepiej wyglądało. Trochę czasu by też to zajmowało, no bo wiecie, łatwo jest nacisnąć i zrzucić po prostu cały towar. No szukaliśmy tego OP, mamy to OP, ale uważam, że to jest zbyt OP i że tutaj można byłoby właśnie popracować na takiej zasadzie, że podjeżdżamy, strefa rozładunku, naciskamy T i spod T po prostu gdzieś tam te skrzynki nam tyk, 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 co jakąś tam, nie wiem, pół sekundy czy sekundę wpadają na ten taśmociąg, że to wyglądało, że to idzie faktycznie automatycznie rozładowywane, a nie psztryk, pach, poszło i tyle. W przypadku ciężarówki chyba niezły pomysł, bo tam byśmy się naprawdę nabiegali. Nie wiem, ile tam wchodzi na taką ciężarówkę, więc no, mnóstwo ciekawych rzeczy możemy porobić i naprawdę się w to pobawić, bo nie jest to złą rzeczą, że jest ten taki szybki, bardzo szybki rozładunek. No ale okej, no od czegoś trzeba było zacząć i jakoś to forsować i leci to. Słuchajcie, bleków nie ma? No nie ma bleków. My tutaj buty też dla nich będziemy pomału dokładać, niech oni sobie na tej półce to trzymają, bo tych butów troszkę mamy. Więc no jest jeszcze kilka takich, wiecie, no rzeczy, które tutaj może producent dopracować, twórca i myślę, że on to zrobi i wcześniej czy później będziemy mieli jeszcze więcej z tego fana, zabawy. No bo taka jest prawda, no bo my tutaj potrzebujemy, słuchajcie, jeszcze 6 pudełek, tak, mamy 4, 5, 6, 7, na wszelki wypadek załaduję. Słuchajcie, no wszystko jest dla ludzi, wszystko jest tutaj do zrobienia. Mam nadzieję, że gdzieś te nasze informacje do producenta docierają, co my chcemy, co byśmy chcieli zmienić i tym podobne rzeczy. Bo jest to ważne, jednak proste rzeczy. Mówię, ja jestem zwolennikiem jednak troszeczkę utrudnienia gry, a nie ułatwienia, no bo tutaj, jak sami widzicie, początek jest ciężki, a później po prostu wali nam jak spłatka. Już każda partia zdana danego produktu, zyskujemy coraz więcej pieniędzy. No i teraz zobaczcie, jest to sens, że jak ja naciskam to ten, teraz nie wysiadł, ale mi się wydaje, że wysiadł. Wysiadł. No, oczywiście wysiadł, bo drzwiami trzasnął i tak dalej. Dobra, wsiadamy, słuchajcie, kontynuujemy naszą podróż w stronę Słońca. Ja będę kolejną hurtową sprzedaż wykupywał i będziemy sobie kontynuować nasze dorębianie się. Słuchajcie, pięknie to już wygląda, 200 000 prawie na liczniku. Oczywiście ja za chwilę powiększę fabrykę, którą później będę ładnie umeblowywał, ale to w swoim czasie, jak najpierw myślę, że ją na maksa rozbuduję, to wtedy się pobawimy, słuchajcie, w już układanie konkretne naszych spraw. Dobra, tutaj poszły buty. Zobaczcie, ile czasu teraz zajmuje wyprodukowanie tych butów, tak? I doniesienie do miejsca docelowego. W związku z powyższym widzieliście, no jest to OP, bo my zdążyliśmy zajechać, kliknąć T, rozładować nasze auto i co? I wrócić, a oni jeszcze nie skończyli produkcji butów. Więc nie wiem, jak wy uważacie, ale ja uważam, że no jest to troszkę OP. Dobra, mieliśmy rozszerzenia zobaczyć, fabryka, my jesteśmy na etapie 17,5 tysiąca, damy 20 000 i damy 25, bo nas na to stać. Wow, no to słuchajcie, wygląda naprawdę rewelacyjnie. Mamy, słuchajcie, wózek widłowy. To jest nowość, słuchajcie. Dobra, spróbujemy się go nauczyć używać. Martwiłem się, jak to zrobić, żeby tutaj te półki były, ale widzę, że nie będzie z tym najmniejszego problemu. My, słuchajcie, przejmiemy kolejne zlecenie hurtowe. No cóż. Calvin Klein biały, 920 koszulek. Dobra, przyjmijmy. A jeszcze w międzyczasie sobie zróbmy taki myk, że sobie kupimy, co?
Nie surowiec, tylko wnętrze. Raz, dwa, trzy, 4 maszyny. Po nas stać, więc sobie kupimy. Ja na razie, słuchajcie, kurde, właśnie się zastanawiam. Dobra, wiecie co? Na razie sobie postawię tu, żeby to nie zaśmiecało nam. Później sobie te maszyny, jak powiedziałem, przemeblujemy. Więc na spokojnie na razie robię tutaj taki mały bajzelek, ale wy wiecie, że ja bajzlu nie lubię, więc szybko ten bajzel pewnie zniknie. Przypominam jeszcze raz, chcąc ustawić maszynę szybko i precyzyjnie, obracając ją o 90 stopni, przytrzymujemy Shifta i scrollem myszy sobie kręcimy i ustawiamy naszą maszynę. Dobra. Słuchajcie, mamy... Kurde, już nawet się pogubiłem, ile tych maszyn mam, ale mamy ich naprawdę sporo. Mamy ich sporo. Zaraz zobaczymy, jak będę teraz tutaj ustawiał produkcję białych koszulek. Ile tych maszyn nam wyjdzie. Fajnie to zaczyna wyglądać, co? Słuchajcie, pocieszne, ja wiem. Kurwa. Kurłaki, normalnie, kurłaki. Dobra, słuchajcie, my się przestawiamy na biały t-shirt Calvin Klein, bo tak to się nazywa. Wchodzimy na t-shirt, szukamy Calvinga Kleina białego. Na samym dole przedostatnia koszulka. No to co, szybki temat, pyk. I lecimy z produkcją, pyk. Tu już mamy, pyk, tu też mamy. I słuchajcie, to już będzie, wiecie co, bardzo maszynowo szło. Tylko żebym się nie pieprznął na innej koszulce. Świetna robota nam idzie. O to mi właśnie chodziło. Żebyśmy się nie zagalopowali, bo za chwilę się okaże, że kolejne nasze maszyny. I widzicie, nie policzyłem, ile wychodzi nam już teraz z tych maszyn. Forever, na sam dół, to nie. T-shirt, sam dół. Jeszcze niżej damy. O tak, żeby nam się nie poklepało to nic. I nie pomyliło później przy produkcji. Ale mi się wydaje, że chyba mamy 16 maszyn w tej chwili. 16 maszyn. Ładnie to brzmi, słuchajcie. Ładnie. Też mi się podoba. No, zaczyna to wyglądać, słuchajcie, kolosalnie potężnie. O, nawet mamy świetliki, a być może to tak zwane są klapy dymowe. To wygląda, te czerwone rury, jak instalacja przeciwpożarowa. Coś dla firemana. Jakby nie patrzeć, jakby nie słuchać. No, słuchajcie, fajnie, rozbudowujemy się na maksa, za chwilę ja tutaj sobie zacznę ładować i w następnym, myślę, że odcinku skończymy naszą produkcję. Wiecie co, w związku z tym, że już tyle tego jest, ja jeszcze, wiecie co, zatrudnię jednego pracownika magazynowego, bo to naprawdę już jest naprawdę na dużą skalę się zaczyna robić. Druga sprawa, już pomału będę myślał o zatrudnieniu tej automatycznej naszej, nie wiem, paniusi, która będzie pilnowała całego tematu. Tutaj daliśmy już trochę im, żeby oni się rozbiegali, więc co tu się dzieje? Też t-shirty ja zaznaczyłem, dobra, więc właśnie widzicie, czasami trzeba pilnować, bo gdzieś nam przeskoczy coś i możemy przez przypadek wcisnąć niepotrzebną produkcję. Kolorowa nić. Zabrakło, słuchajcie, kolorowa nić, weźmiemy 500, 500, tutaj mamy to t-shirt, nie żółty był ostatnio, my tutaj produkujemy biały, ja tak kątem oka zerkam, bo wiecie, moje lamienie zdarza się takie, że jak ktoś napisał w komentarzu, konkretnie Blodiv napisała w komentarzu, taka duża ikona, a ty nie widziałeś, kup se okulary. No tak, no kupię sobie, na pewno tak jak ciotka Klotka w TikToku kiedyś miała, może niektórzy z was nie kojarzą takich bajek, czy też programów, które za moich czasów były czymś naturalnym. Dokupimy białego materiału, to sobie dokupimy 1000. Nie mogę. Widzicie co, no to jest właśnie głupota, to ja teraz mam klikać, nie, no to ja wezmę po prostu 999 i sobie doklikniemy do 1000, pyk, w ten sposób, czyli możemy to obejść, możemy jak najbardziej i nie żałujmy sobie do kupienia tego materiału, żeby to miało później fajne wzięcie. Ja tutaj będę pomału ładował naszą ciężarówkę, czy pick-upa. Ciężarówki jeszcze to my co prawda nie mamy.
pyk, 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 hop i jeszcze jedna i tutaj już panowie nam noszą, więc trochę przerzucimy ich. Zamkniemy sobie naszą klapię od śmietnika. No, czekam, a wy stoicie i stoicie, panowie, tu nie ma co się papier, bo za chwilę mnie jasny grom strzeli. Myślę, że twórca też powinien pomyśleć jednak o większej ilości magazynierów, bo jeżeli my już w tej chwili mamy 160 maszyn, to pomyślcie sobie, co się będzie działo w momencie, kiedy my przekroczymy 250, 300 albo 400 maszyn. No, będziemy musieli też bawić się w tych magazynierów i pomagać im jednak to roznosić, bo nie wydaje mi się, żeby oni sobie z taką ilością maszyn poradzili. Ciekawy jestem właśnie, jak będzie działała ta cała automatyka. Tutaj już to my dalej ładujemy. I to mamy na samolot, więc no widzieliście, no to ja uważam, że jednak ten rozładunek, przepraszam, że tak skoczyłem z tematu na temat, ja tak lubię. Ja uważam, że ten rozładunek jednak taki automatyczny, taki jest naprawdę bardzo OP, bo to jest, mówię, pstryk. Nie no, spoko, no. Z jednej strony no ma to ręce i nogi, a z drugiej strony no, kurka. No nie okłamujmy się, no mogło być troszkę... Czemu ja wziąłem żółtą? Masakra. No cały ja. Jakby to określić, no za dużo tego jest tutaj. Ja tutaj nadmieniam, że uważam, że za szybko to wygląda i powinniśmy to troszeczkę z twórcą uzgodnić, żeby to faktycznie jednak nie było takie szybkie, tylko mówię, wsadzić przycisku i faktycznie, żeby gdzieś tam te skrzynki może nawet w powietrzu latały, duch niech to rozładowuje i niech walczy, ale niech to rozładowuje po kolei, tak? Tak jak te wszystkie skrzynki lecą. Naprawiaj pani, naprawiaj, bo tutaj produkcja leci. Jak zaczną ci się te wszystkie dziewczyną maszyny psuć, to ty się na pewno z nimi nie będziesz wyrabiać też sama, więc kolejny zakup. Mechanirki, budżet. Ale chyba twórca gry lubi rudę. Zresztą generalnie to wszystkie są rude. Mogłyby się też trochę te postacie różnić od siebie. To by było też fajne. Chociaż kolorem włosów. Nie wiem, może kolorem butów. Oczywiście się śmieję, no ale nie no, mogłyby być też troszeczkę różne postacie. No widzicie, jest kilka takich drobnych szczegółów kosmetycznych, które można poprawić, to lepiej będzie wyglądało dla gry, dla nas wszystkich i tak dalej. Dobra. Lecimy teraz. O jest. Patrzcie, zablokowałem się. Nie, ja w to po prostu nie wierzę. No dobra, no cóż mi zostało, jak zrestartować auto. Zrestartuj samochód, dobra, więc już go mamy postawionego tu, to jest troszeczkę lepiej, więc no widzicie, drobne bugi, nie bugi i tak dalej, więc różnie z tym wychodzi. Mamy 380 sztuk. Tak mówię, no to fajnie wygląda, ułatwia szybciej, ale gdybyśmy już nawet nie stali, nie przewracali, to ciekawe jakby to sam komputer robił, no dobra. No niepotrzebne to wysiadanie na pewno z tego samochodu jest, no ale z drugiej strony chcieliśmy ułatwienia, mamy, no. Czego dusza pragnie, producent stara się, czy twórca gry nam ułatwić życie. Ja myślę, że wózek widłowy, słuchajcie, tutaj palety będą ogromne znaczenie miały i myślę, że wózkiem widłowym będzie można rozładowywać czy załadowywać palety. Przekonamy się, słuchajcie, na następnym odcinku, jak trochę ogarniemy tą partię tych, Matko Boska, obdarłeś swojego busa, człowiecze, normalnie jak ty jeździsz, no człowieku, ty, kurwa, do tyłu ci mówiłem, nie do przodu, co ty mnie tutaj, kurwa, koniu jeden, koniu, nie kondonie, dobrze, nic takiego nie powiedziałem, nie słyszeliście się, przesłyszało wam się tylko.
Jejciu, produkujmy, bo tu czas leci, a my stoimy i nie ma czasu na stanie, tylko kasiory trzepanie. Tu nie ma co stać, tylko kasiorę trzepać. Dobra, za chwilę załadujemy kolejne partie naszych koszulek na naszego pick-upa. Dobra, pięknie, tutaj już sobie zaczęliśmy produkować. Zobaczcie, oni wszystko pięknie, ładnie, szybko zapełniają. To są mistrzowie świata. I teraz ciekawy jestem, na którą półkę by nosili, gdybyśmy już nie mieli tłumiężdża. Zaraz Calvin Kleina poniesiemy sobie w inne miężdże, czyli na półkę sklepową zaniesiemy, żeby fircyki miały co nosić. My sobie pełnego pick-upa załadujemy i będziemy pomału kończyć nasz odcinek. No, trochę tego jest tutaj. Czy my mamy zamknięty sklep? No oczywiście, więc otwórzmy. Niech kurde chodzą, zarabiają. No kurde, mówiłem, żeby na pensję zarabiać, a tu o, $2100 już płacimy dla pracowników za pensję. No pięknie nam to wygląda. Pięknie, pięknie. Produkcja jest masowa. Tutaj jeszcze 4 wejdą i na górze 8, tu mamy 12. Noście, ja produkuję dalej. Ciach, pach i kolejna partia koszuleczek leci, białych. Calvin Kleinów. Też moim zdaniem tutaj twórca, ci nasi magazynierzy to trochę mnie denerwują z tym, wiecie, o właśnie, zobaczcie co oni robią, zobaczcie. Ten kurwa idzie w pizdę, o następny też, no ludzie kurwa, jak może być kurwa dobrze na tym świecie, jak mam takich kurwa leni. Masakra. Panowie, ja tu za chwilę zrobię kurwa taki porządek, że wam się wszystkiego odechce. No. Kurwa mać. Widzieliście? Może kiedyś dojdzie do tej półki jeden z drugim, ale jeżeli oni tak będą chodzić, to ja bardzo dziękuję, panie twórco, ale proszę nad tym przepracować. No zobaczcie. No i co wy na to? Co wy na to, powiedzcie mi? To ja dziękuję za takich pracowników. Jak oni będą mi w takim tempie tutaj śmigać. Pies wam mordę lizał, za przeproszeniem powiem, z takim śmiganiem waszym. Patrzcie, idą. No nie, no kurwa, czy wy jesteście naprawdę popaprani? Nie pójdą, zobaczcie. No dobra, może kiedyś dojdą. 3 mamy wyłączonych, zajebiście. Czy tam 2. No widzicie, no dużo jest takich, widzicie, odjechałem, to dopiero dupę ruszyli. Być może im przeszkadzał pick-up nasz. No, przekonamy się, jak wrócimy. Tu mamy drugą partię, więc 700, z tego co pamiętam, chyba 60. Stój, żeż! Człowieku, gdzie ty pędzisz? Gdzie ty lecisz? Co ty robisz? I ja, słuchajcie, powiem tak. Uważam, że 760 mamy w partii. Ja będę zakończał ten odcinek. Oczywiście zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania mojego kanału, komentowania w sekcji komentarzy pod filmem, bo może macie jakieś sugestie, może macie coś ciekawego do powiedzenia, co byśmy mogli tutaj zrobić, ulepszyć, co byście chcieli w kolejnym odcinku, może jakieś inne gry ewentualnie możecie zarzucić. Ja serdecznie Was do tego zapraszam i zachęcam. A ja się dzisiaj będę z Wami żegnał w tym odcinku, więc bardzo dziękuję Wam za czas spędzony ze mną. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!